Znajdźcie jak najszybciej te pieniądze. Przestaliśmy być klepaczami kodu. A znam osoby, które naprawdę nurkują głęboko. Ta elastyczność jest bardzo ważna. Trochę mnie to czasami przeraża. Jak wygląda ten ekosystem startupowy? W Warszawie mamy 1500 startupów. Największy problem, z którym się mierzyłeś? W tym momencie, kiedy z tyłu głowy nasz mały geniusz krzyczy do nas: a weź to zmienia, weź pójdź gdzie indziej. W jaki sposób ten networking budować, który rzeczywiście ma efekt? Trzeba iść zawsze z jakąś ideą, czy chcę coś sprzedać, czy chcę znaleźć partnera do biznesu, czy chcę może czegoś się nauczyć. Co lepiej przygotowuje do takiej roli lidera startupu? Jest to model, który sprawdza się od prawie 20 lat na całym świecie. Te reguły gry tak szybko się zmieniają. Myślę, że tego w ogóle w książkach się nie da przeczytać. Jak to wygląda, jeśli chodzi o odporność psychiczną? Najbardziej samotną osobą w organizacji zawsze jest lider. Sam tego czasami doświadczam. Cześć, witam Was na Wiejskiej 17. To miejsce, w którym rozkładamy sukces liderów na czynniki pierwsze. Nazywam się Mateusz Sabat. Na co dzień, jako prezes agencji Big Dreams for Leaders, pomagam liderom, markom i startupom przebijać się przez informacyjny szum. Jeśli potrzebujesz takiego wsparcia, zajrzyj na naszą stronę www. W naszym podcaście spotykamy się z wybitnymi liderami ze świata biznesu, mediów i polityki. Szukamy ukrytych mechanizmów, które ukształtowały ich sukces. Zależy mi, żeby z każdej historii wyciągnąć dla Was twardą, inspirującą wiedzę, którą od razu możecie zastosować w swoim biznesie i w karierze. Jeśli jeszcze nas nie subskrybujecie, to jest znakomity moment, żeby to zrobić. A dziś wchodzimy głęboko w świat innowacji, technologii i wielkiego biznesu. Według danych rządowych w Polsce działa co najmniej 3300 firm zdefiniowanych jako startupy i stanowi to około 1/4 rynku startupów w naszym regionie. Co ciekawe, blisko 1/3 z nich rozwija projekty oparte o sztuczną inteligencję i deep tech. Warszawa stała się niekwestionowanym sercem tej technologicznej rewolucji. Moim gościem jest człowiek, który tym sercem współzarządza. Jerzy Brodzikowski, General Manager CIC Warsaw, czyli największego prywatnego centrum innowacji w naszym regionie, członek zarządu Fundacji Venture Cafe Warsaw, menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem, który z pasją buduje przestrzeń dla nowej generacji liderów. Jerzy, witaj na Wiejskiej 17. Dzień dobry Państwu. Mateusz, bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś nasze zaproszenie. Też naszym słuchaczom powiem, że miałem przyjemność rozwijać swoją firmę przez 3 lata w ekosystemie CIC Warsaw i cieszę się, że możemy też o tej przestrzeni i o tym, co robicie dla polskiej sceny startupowej porozmawiać. Ta scena startupowa przeszła w ostatnich latach niesamowitą drogę. Przestaliśmy być jakimś zapleczem programistycznym, klepaczami kodu dla zachodu. Mamy wiele sukcesów takich jak Eleven Labs, jak Dog Planner, jak Booksy, czy wiele innych odnoszących na globalnej scenie startupów sukcesy. Ty w CIC Warsaw obserwujesz ten proces z pierwszej linii frontu. I chciałem na sam początek zapytać, jak z Twojej perspektywy wygląda ten ekosystem startupowy w Polsce? Jak to wygląda na tle innych krajów? Fajne pytanie, bo myślę, że dobrze zacząć od porównania. Jako ekosystem jesteśmy już w bardzo ciekawym miejscu, ponieważ zaczynamy być już rozwiniętym ekosystemem. Ja ogólnie pracuję w ekosystemie startupowym już od 10 lat. Zaczynałem moją karierę w kampusie Google'a, jak tylko zaczynał swoją działalność w Warszawie 10 lat temu. W kampusie Google'a dla startupów jest taka organizacja. Potem parę lat prowadziłem huby. To są takie przestrzenie dewelopera komercyjnego od komercyjnych budynków w Haberavis i od 6 lat pracuję w CIC Warsaw, prowadząc kampus. Przepotężna metamorfoza nastąpiła ekosystemu. Pamiętam to 10 lat temu, jak naprawdę pierwsze fundusze Venture Capital wchodziły do gry, pierwsze akceleratory. Startupy to tak naprawdę jeszcze nie wiadomo było, czym do końca są, bo to przecież takie małe firmy, które po prostu działają w technologii. No ale dzisiaj mamy do czynienia już z całkiem rozwiniętym ekosystemem, aczkolwiek, żeby nie być hura optymistami, mam skalę porównawczą, której lubię używać. W Warszawie mamy 1500 startupów, circa about. W Berlinie około 5000 startupów, a w Londynie około 10 000 startupów. Więc takie skalowanie oczywiście to też jest trochę nieprecyzyjne, bo to jest porównywanie jabłek do pomarańczy, czy nawet do borówek, ale wydaje mi się, że całkiem fajnie pokazuje też, w jakim etapie jesteśmy, co nie zmienia faktu, że dynamika rozwoju naszego ekosystemu i wartości dodane w naszym ekosystemie, o czym wspomniałeś w wprowadzeniu, czyli
To, że kiedyś byliśmy programistami dla całego świata, a dzisiaj zaczynamy być coraz bardziej programistami dla samych siebie. A pytanie właśnie, jak Warszawa wygląda na tej mapie, bo wydaje mi się, to jest dowód anegdotyczny trochę, ale patrząc po LinkedInie, po różnych osobach, które rozwijają swoje startupy w Polsce, to często przejawia się taki motyw, że właśnie Warszawa jest w tej chwili najlepszym miejscem do rozwoju firmy technologicznej. Były różne mody na cyfrowych nomadów, na różne inne lokalizacje. Jak ty patrzysz na to jako osoba będąca w centrum tych warszawskich wydarzeń startupowych? Jak przy wielu rzeczach, myślę, że opinia na temat tego, które miejsce jest najlepsze do robienia czegokolwiek, musi być w odniesieniu do czegoś innego, czyli jakie mamy potrzeby życiowe, czyli czy chcemy żyć w miejscu ciepłym, czy zimnym na przykład, z 4 porami roku, czy 2. No, Lizbona na przykład była takim przykładem dla miejsca, gdzie wyjeżdżali cyfrowi nomadzi, czy na przykład Bali jest takim miejscem też. Warszawa jest, myślę, w takim ciekawym bardzo optimum całego, powiedzmy, zapotrzebowania ludzkiego. Mamy 4 pory roku, mamy całkiem fajnie rozwiniętą gospodarkę, mamy kilka unicornów, o których też wspomniałeś. Mamy też świetnych programistów. Jesteśmy relatywnie przyjaznym biznesowo krajem, ale to, co nas wyróżnia, to jest ta chęć do budowania nowych rzeczy w Polsce, która po 89 i 90 roku poprzedniego wieku ciągle nam została i ciągle to pokolenie, powiedzmy nasze pokolenie, czy nawet jeszcze pokolenie minus 10 lat w stosunku do nas, ciągle bardzo chce robić ciekawe rzeczy i zmieniać świat na lepsze poprzez rozwijanie biznesów. Więc absolutnie jest tutaj kilka kluczowych elementów, które wpływają na to, że Warszawa i w ogóle Polska jest fajnym miejscem do prowadzenia przedsiębiorczości, prowadzenia biznesu i nie ukrywam, że bezpieczeństwo jest coraz częściej używane jako właśnie ten argument za Polską. Jesteśmy jednym z najbezpieczniejszych krajów w tym momencie na świecie, jeżeli chodzi o przestępczość, czystość, czy też otwartość. Aczkolwiek nad tą otwartością jeszcze możemy trochę popracować. Jesteśmy ciągle dość mocno homogenicznym krajem, jeżeli porównuje się nas do innych krajów Zachodu. Ma też to swoje oczywiście plusy, bo mamy mocną tak jakby strukturę kulturową, która pozwala nam właśnie te sukcesy jakoś tam osiągać. No i w Warszawie mamy też CIC Warsaw, którym masz przyjemność kierować. To jest oczywiście przestrzeń biurowa do rozwijania firmy, no ale też szersza idea za tym stoi. Jeśli mógłbyś powiedzieć, jaką rolę CIC odgrywa w tym ekosystemie? Tak, no CIC, Kampus Innowacji CIC Warsaw to jest w tym momencie najżywsze centrum biznesowe skierowane na działania związane z sektorem innowacyjnym, czyli wysokich technologii, inwestycji wysokiego ryzyka. Tak naprawdę w całym naszym regionie, czyli w regionie CEE. Już otwieraliśmy 6 lat temu w bardzo trudnym momencie dla koru naszego biznesu, czyli to, na czym zarabiamy pieniądze, to są przestrzenie biurowe, elastyczne i przestrzenie coworkingowe, ale również przestrzenie do wydarzeń. No za COVID-u nie były to najlepsze biznesy. Umówmy się, praca zdalna raczej spowodowała nawet bankructwo wielu naszych konkurentów. My na szczęście przetrwaliśmy ten trudny okres. No i dzięki temu zrobiliśmy trochę rekalibrację tego, gdzie jest centrum grawitacji ekosystemu startupowego. No i to miejsce, tym miejscem jesteśmy teraz my. I właściwie cyfry najlepiej mówią, najgłośniej, że tak powiem, krzyczą to, co robimy, a raczej jakie sukcesy mamy w tym, co robimy. Dziennie przez nasze centrum przechodzi około 1000 osób. Mamy około 200 klientów, czyli 200 firm, które korzystają z naszej przestrzeni. Osoby, z tych firm, które mają nasze karty, też prawie 1000 osób ma nasze karty, więc mówimy tutaj o naprawdę dużym ruchu. Jeżeli chodzi w ogóle o ruch biznesowy, wspomniałem o tym, jesteśmy chyba najżywszym centrum biznesowym nawet w Warszawie. Lokalizacja też bardzo pomaga, bo jesteśmy w samiusieńkim centrum Warszawy, obok wieży Warsaw Tower, którą widać z kilkudziesięciu kilometrów pod Warszawą, najwyższy budynek w Unii Europejskiej, przy dworcu centralnym, no ale też organizujemy przepotężną ilość wydarzeń. My hostujemy jako nasze własne wydarzenia, to jest około kilkunastu wydarzeń w ciągu miesiąca, a wydarzenia, które u nas są robione, czyli my wynajmujemy przestrzeń innym podmiotom, no mówimy tutaj o kilkudziesięciu wydarzeniach w roku, a mieliśmy już lata, kiedy tych wydarzeń mieliśmy ponad 1000.
Więc no, jaką rolę odgrywamy? Odgrywamy taką rolę właśnie epicentrum wydarzeń, spotkań. Ja to czasami nazywam taką agoryzacją przestrzeni biurowych, czyli kiedyś przestrzenie biurowe były przestrzeniami tylko do pracy, a dzisiaj są do networkingu, nauki czegoś nowego i tak naprawdę coraz bardziej w erze scyfryzowanej spotykania się. Bo coraz bardziej potrzebujemy bliskości, żeby tworzyć nowe rzeczy i nawet czuć się lepiej. Jednak cyfrowe zbliżenie spowodowało oddalenie tak jakby fizyczne. No poza tym jeszcze finalnym słowem, które lubię dodawać, to jest zawsze to, co mówi mój szef, chairman CIC globalnie, że innowacja nie działa w izolacji. No to jest bardzo ciekawe wyzwanie też liderskie, jeśli chodzi o zarządzanie CIC Warsaw. Z jednej strony to jest bardzo innowacyjne przedsięwzięcie, jeśli chodzi o rynek polski i to co powiedziałeś o tej przestrzeni, jak ona działa, jakie funkcje spełnia, to nie jest klasyczna przestrzeń biurowa, ale właśnie szersza idea za tym stoi. Z drugiej strony na co dzień masz do czynienia z różnymi liderami, niektórymi na początku drogi, niektórymi bardziej ugruntowanymi. Powiedz, jak wygląda zarządzanie na co dzień taką społecznością? Jak to wygląda z Twojej perspektywy jako lidera? Czy zarządzanie społecznością w ogóle jest specyficzną pracą, ponieważ to jest trochę praca przyszłości. Mówimy tutaj często o pracy przyszłości jako technologiach, promptowaniu, kodowaniu, agentach. Co roku to się zmienia, bo co roku żyjemy w czasach tak dynamicznych zmian, że cały czas coś słyszymy nowego. Paradoksalnie sama praca budowania kogoś, kto buduje społeczność, czyli community managera, bo koniec końców, mimo że mam tytuł general manager, to jestem community managerem i wszystkie osoby pracujące w CIC Warsaw są do pewnego stopnia community managerami. Polega ona na tym, żeby stworzyć atmosferę takiego poczucia przynależności do czegoś. Czyli ja często odnoszę się do tego, że to jest powrót trochę do takiej naszej wioskowości, to jest złe słowo, ale takiej tubylczości, gdzie mieszkaliśmy w małych plemionach i byliśmy troszkę zjednoczeni poprzez to, że mieliśmy pewne ograniczenia. Teraz żyjemy w erze klęski urodzaju, bo mamy tak dużo rzeczy, które możemy robić, że za bardzo nie możemy złapać za nie, ale ciągle szukamy miejsca, do którego się możemy jakoś odnieść i w którym możemy się poczuć jako my. W biznesie coworkingowym czy flex office'owym, bo to jest core tego biznesu, to są flexy tak zwane, nie? Odnosi się do budowania takiego miejsca i takiej społeczności, w której ludzie są podobni do pewnego stopnia do siebie, mają pewne wartości i przekonania, które powodują, że no tak jak my rozmawiamy ze sobą, bo mamy pewne jakieś tam wspólne cechy, to jest nam łatwo rozmawiać. I to samo budujemy na poziomie takiej społeczności w CIC. Robimy to w skrócie poprzez te przestrzenie, organizowanie wydarzeń dla naszej społeczności, które aktywizują tą społeczność. Można się tam na przykład pochwalić swoim nowym produktem, usługą, którą się robi. Można pójść sobie na jakiegoś drinka networkingowego, można pójść na Thursday Gathering, czyli te spotkania, które organizujemy dla otwartego powiedzmy community innowacyjnego, szerszego niż tylko nasze. Jest po prostu bardzo dużo możliwości robienia różnych rzeczy w jednym miejscu. A jeśli chodzi o zarządzanie taką społecznością, no bo to jest kilkaset osób, tak jak o tym mówisz, masz swój zespół, ale właśnie też wszystkich członków tej społeczności, to jaki jest największy problem, z którym się mierzyłeś przez te 5 czy 6 lat, jak w CIC Warsaw masz okazję funkcjonować? Myślę, że największym wyzwaniem jest dla nas wszystkich to samo. Permanentna zmiana i to, że nawet takie miejsce, takie centrum innowacji permanentnie się zmienia. I właściwie nawet dzisiaj z zespołem rozmawiałem podczas naszego spotkania cotygodniowego, że to miejsce, które żeśmy otwierali 6 lat temu, a to miejsce, które jest dzisiaj, to jest coś zupełnie innego. Wdrożyliśmy tak dużo zmian systemowych, fizycznych też, zmieniając przestrzeń fizycznie, że no po prostu jest to miejsce, które musi się permanentnie dopasowywać do zmieniającej się rzeczywistości. Podam przykład, na przykład pracy przed COVID-em, gdzie pracowaliśmy 5 dni w tygodniu po 8 godzin w biurze, a dzisiaj większość osób pracuje w modelu 3-2-2-3.
czyli 3 w domu, 2 Czyli w pracy. hybrydowo. Hybrydowo. W Europie absolutnie przyjęliśmy model hybrydowy. W Azji zostało, właściwie wszystko wróciło do 5.0, czyli 5 w biurze, szczególnie w Japonii, i 0 w domu, a w Amerykanie jeszcze się biją o to, co tak naprawdę powinno być. Ale wracając do samego zarządzania, jest to wyzwanie na pewno ze względu na ilość inputów, czyli zmiennych, znaczy tak jakby wejść informacji, które ja otrzymuję jako osoba odpowiedzialna. Czyli mamy e, od dołu klientów, czyli tych tam 200 firm, klientów eventowych, partnerów, bo mamy też bardzo dużo partnerów. Z jednej strony zespół, mój zespół, że tak powiem, zespoły, którymi zarządzam, z góry z centrali zespół, czyli moi szefowie w Cambridge, w Massachusetts, w Bostonie i jeszcze z boku właśnie partnerzy, zewnętrzni interesariusze, na przykład mamy współpracę przez fundację z Urzędem Miasta, współpracujemy z Polskim Funduszem Rozwoju i z wieloma innymi, powiedzmy, agencjami państwowymi, które są zainteresowane w tym, żeby korzystać z naszych usług, a raczej nawet z naszej współpracować z nami po prostu dlatego, że jesteśmy taką bramą do międzynarodowego biznesu, bo to też jest element wartości jakiejś dodanej i przewagi konkurencyjnej, którą mamy, że jesteśmy nie tylko w Polsce, ale jesteśmy na 3 kontynentach. No to też pokazuje, że jest potrzebna tutaj taka duża interdyscyplinarność. To Absolutnie. trochę zmierzam do kolejnego pytania o to, jaka była najważniejsza umiejętność, którą miałeś okazję rozwijać przez ten okres w CIC Warsaw. No, wytrwałość. Wytrwałość, zdolność do zmienności, znaczy zdolność, adaptacyjność, o tak. Absolutnie jest to wymagana cecha, ale znowu myślę, że szerzej, dla wszystkich dzisiaj. Musimy się naprawdę cały czas uczyć zmiany, akceptować tą zmianę, wytrzymywać te najtrudniejsze momenty, bo każdy ma te gorsze momenty i to są te momenty, kiedy z tyłu głowy nasz mały geniusz krzyczy do nas: a weź to zmień, a weź pójdź gdzie indziej, zrób coś innego. Ale prawda jest taka, że często trzeba wytrzymać, bo nagrody są zawsze za tą górką ostatnią. Więc to jest taka wskazówka dla wszystkich. No niestety, nigdy nie było łatwo, ale teraz jest bardzo szybko ciężko czasami, o tak. I w tym świecie innowacji też te tempo zmian przez ostatnie 5 lat było Nieporównywalne. nieprawdopodobne. Nieporównywalne do chyba żadnego momentu w historii tak naprawdę ludzkości. To, jak szybko się zmienia świat teraz i jak doświadczamy po prostu permanentnej, dynamicznej zmiany. Tak, tak, tak. Dobrze, to myślę, że mamy zarysowane, jeśli chodzi o Twoje doświadczenie, o Twoją rolę w ekosystemie innowacji. Przejdźmy może do kolejnego tematu. Ja zarysowałem sobie 5 takich wyzwań, z którymi zmagają się founderzy startupów, w których mogą pomóc nam inni ludzie. Pewnie to nie jest kompletna lista, pewnie to nie jest jakieś bardzo naukowe, natomiast to jest efekt jakichś moich obserwacji, przemyśleń, z jakimi sytuacjami zmagali się koledzy, którzy próbowali robić firmy, czy nadal je prowadzą. I były to rzeczy, które potrzebowali przejść. Pierwsze takie wyzwanie, o którym pomyślałem, to jest brak znajomości. W Polsce się dużo o tym mówi, to jest tak pejoratywnie często nacechowane. CIC, idea Cambridge Innovation Center jest w ogóle z USA, tak? Więc jakby tam trochę inaczej się patrzy na ten network, na to wsparcie. Powiedz, jak taki networking, który ma sens, może działać, no właśnie w takiej przestrzeni, jaką ty zarządzasz, czy w ramach eventów, w jaki sposób ten networking budować, taki, który rzeczywiście ma efekt i który może nam pomóc w pierwszych krokach w biznesie. Czy ponownie punkt odniesienia jest tutaj bardzo ważny, więc celowość networkingu musi być na pewno z tyłu głowy, bo networking dla samego networkingu jest troszkę tak jak chodzeniem po ulicy i pytaniem ludzi, co robią. Trzeba iść na takie spotkanie zawsze z jakąś ideą z tyłu, czy chcę coś sprzedać, czy chcę znaleźć partnera do biznesu, czy chcę może czegoś się nauczyć. I to jest kluczowe w sukcesie networkingu. Ludzie czasami chodzą po prostu na wydarzenia, żeby kogoś poznać i paradoksalnie często wtedy kogoś poznają bardzo ciekawego, bo też trochę pójście, strzelanie, że tak powiem, spray and pray tak zwany, czyli strzelam wszędzie i mam nadzieję, że coś się wydarzy. Czasami okazuje się, że całkiem owocne.
ale w większości czasu, jeżeli chcesz skorzystać z jakiegoś networkingu, czy właśnie takiego u nas w CIC, to jest jakiś powód, dla którego też ludzie się przyłączają do CIC, bo przychodząc do nas, robiąc u nas wydarzenie, czy też biorąc u nas biuro, czy nawet biurko coworkingowe, idą tam dlatego, że chcą mieć fajną lokalizację, chcą mieć biuro, że tak powiem, które będzie zadbane i które będzie pewnego standardu, ale też po to, że spotkają ludzi, z którymi mogą robić jakieś wspólne rzeczy. Czyli na końcu znowu jest ten punkt odniesienia, po co idziesz na networking, po co dołączasz się do jakiejś społeczności, bo jeżeli masz jakiś cel, no to nazwijmy to taką lekką manifestacją, też może osiągniesz jakiś sukces związany z tym, co sobie wymyślisz. No to cel w każdym przedsięwzięciu, Tak. myślę, ma duże znaczenie, natomiast tak w praktyce powiedz, jak ktoś przyjeżdża z innej miejscowości do Warszawy, chce tutaj rozwijać startup, czy w ogóle z innego kraju, to jakie wsparcie na przykład wy jako CIC czy fundacja dajecie? Jako CIC chyba najbardziej znanym naszym mechanizmem wsparcia jest to, że jeżeli jesteś nowym podmiotem, który przyjeżdża na przykład do Warszawy i bierze u nas powiedzmy hot desk, bo dopiero ta osoba zaczyna, no to natychmiast jest w tej sieci 170-80 osób, które mają u nas biurka coworkingowe. I to jest najżywsza w ogóle część naszego community, bo jest taka zasada i obserwacja moja, że im większe biuro, im większa firma, tym bardziej społeczność wewnątrz tej firmy się zamyka. Mhm. No bo tworzysz już po prostu wewnętrzną firmę, społeczność u siebie. I dlatego w CIC największe firmy to są zwykle około 50-60 osób, bo powyżej tego to już jest naprawdę swoje własne community, swój własna zupa, jest tam sos, w którym się gotują. Więc taka osoba, która przychodzi do CIC, bierze sobie biurko, może sobie natychmiast porozmawiać z ludźmi w kuchni, bo wszyscy są u nas bardzo rozmowni, ale takim sztandarowym wydarzeniem, które organizujemy, jest New Client Branch. To jest w ogóle bardzo fajny model, który jest też teraz kopiowany do innych centrów CIC na świecie. Mi się Mhm. tak spodobał. To jest takie spotkanie około 11, no 11, raz w miesiącu, kiedy nowe firmy, które przychodzą do CIC, prezentują się starym klientom i pitchują ich biznesy przez 3-4 minuty, dzięki czemu powiedzmy te kilkadziesiąt osób, które gromadzi się na tym wydarzeniu, mogą sobie zaobserwować, o, to jest na przykład coś, z czego ja mogę skorzystać, albo z kimś, z kim mógłbym współpracować. Oczywiście jest zawsze zachęta, zachętą jest to, że jest tam jedzenie, co jest niezawodną metodą na to, żeby sprowadzić ludzi do jednego miejsca. No dobrze, to brzmi bardzo ciekawie, czyli macie przetestowane x ścieżek, jak ludzi, którzy nie mają znajomości, doprowadzić do sytuacji, w której gdzieś w tym networku zaczynają funkcjonować i czerpać z tego benefity. No i finalnie jeszcze dodam, oczywiście to, co wspomniałeś Ty, Mateusz, czyli Thursday Gatheringi, czwartkowe spotkania, które organizujemy co drugi czwartek teraz. I to są największe meetupy technologiczne w ogóle w Warszawie to na pewno, ale myślę, że naprawdę znowu w naszym regionie Europy. Ostatnio mieliśmy prawie 700 osób na tym wydarzeniu, co było dość niesamowite. Normalnie mamy około 350 i to jest co 2 tygodnie wydarzenie, które dotyka innego tematu technologii. Od sztucznej inteligencji, inwestycji, e-commerce'u, przez inteligentne miasta, chmurę cyfrową, whatever. I wejście na to wydarzenie jest darmowe. Serwujemy nawet, że tak powiem, lekki alkohol i soft drinki, żeby ludzie mogli sobie ponetworkować. Jest to model, który sprawdza się od prawie 20 lat na całym świecie. Te wydarzenia symultanicznie dzieją się w kilkunastu miejscach na świecie. No i my mamy tą warszawską edycję i tam szczególnie można poznać ludzi naprawdę o przepotężnym zasięgu. Od takich rozpoczynających biznesy naprawdę do ludzi bardzo zamożnych, którzy po prostu przyszli zobaczyć, co się dzieje w ekosystemie. W tej społeczności mamy prawie 17 000 ludzi w tym momencie. To jest naprawdę ogromna społeczność. Czyli jak ktoś nie ma znajomości, to nie jest wymówka tutaj, jeśli chodzi o wsparcie w Warszawie, które może uzyskać. To nie jest oczywiście jedyne też community w Warszawie, ale jesteście tym największym obecnym w centrum. Przejdźmy dalej, no bo częstą wymówką, dlaczego nie zaczynać, dlaczego nie zakładać własnego startupu, to jest brak pieniędzy. No i wiadomo, że w wielu przypadkach brak finansowania czy odpowiedniego finansowania jest jakąś barierą, żeby firma czy w ogóle powstała, czy rosła w takim tempie, jak chcemy. Powiedz, jak to wygląda z Twojej perspektywy, czy w Warszawie, w Waszym kampusie innowacji, czy gdzieś szerzej są takie możliwości, żeby poznać inwestorów, przedstawić im swój pomysł, a może jakieś inne sposoby
finansowania firm, które znasz? Znaczy, najprostszą metodą finansowania firm, która jest bezpośrednio przywieziona ze Stanów Zjednoczonych, jest coś, co się nazywa FFF, czyli Friends, Family and Fools. Mhm. I tak dużo startupów startowało w Stanach Zjednoczonych, czyli tych pierwsze pieniądze są zwykle od po prostu rodziny. Jestem świadomy tego, że w Polsce nie jest to model, że tak powiem, aż tak popularny, bo my po prostu nie mamy tego generacyjnej zamożności, która jest na Zachodzie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych czy zachodniej Europie. Bardzo dużo pieniędzy publicznych jest. Polska, jak zresztą w ogóle cała Unia Europejska, funkcjonuje w dużej mierze na publicznych pieniądzach, które są przekanałowywane do funduszy Venture Capital, w Polsce przez Polski Fundusz Rozwoju i różne agendy Polskiego Funduszu Rozwoju, granty na działania R&D, czyli bardziej techniczne. Ale jeżeli chodzi o działania takie na samym początku, no to najłatwiej takie seedowe rundy złapać właśnie od funduszy Venture Capital, tylko trzeba już mieć jakiś przynajmniej zalążek, jakiś pomysł plus, czyli jakiś działający MVP, czyli Most Valuable Product, czyli coś, co można już pokazać. Aniołowie biznesu, szczególnie w Polsce, jest ich sporo już, też coraz bardziej zaczynają inwestować w takie skalujące, na małej skali, początkujące projekty. Aniołowie biznesu są dużą wartością, dlatego że nie ma tam tej całej zwykle otoczki venture capital, która jest już troszkę bardziej formalna. Więc jeżeli nie ma FFF, no to wtedy anioł biznesu albo zrzutka rodzinna, albo oszczędności, bo bardzo dużo polskich startupów też powstało w metodologii bootstrapu, czyli nie pobierania funduszy, tylko na przykład founder miał już biznes, często software house, bo to bardzo pomaga, i odłamywał venture, czyli brał kilku programistów na ten konkretny projekt, który stawał się potem startupem. I kilka polskich podmiotów naprawdę bez większych inwestycji było w stanie rozwinąć swój biznes. Oczywiście inwestycja co daje? Prędkość. Czyli w naszej zmieniającym się szybko świecie, im szybciej wskoczysz na podium, tym szybciej to podium będzie rosło razem z tobą na nim. Ale to już kwestia tego, jakie decyzje podejmujesz jako founder i też bardzo istotny jest wiek. Rozmawialiśmy o tym przed spotkaniem naszym tutaj teraz oficjalnym, że inaczej funkcjonują młodzi ludzie, którzy mają 20, 22, 3 lata, którzy są bardziej dynamiczni, odporni na zmianę, bo są jeszcze po prostu ze względu na wiek elastyczni, a inaczej robią to osoby w wieku 40 lat, które mają już doświadczenie, mogą mieć oszczędności jakieś, mają też network. To są dwa różne rodzaje prowadzenia biznesu, prawda? No właśnie, a jeśli mamy te dwa modele, powiedzmy tych młodych, którzy mają głowę pełną pomysłów, ale nie zawsze mają kompetencje liderskie, z drugiej strony mamy doświadczonych founderów, którzy przeszli już parę szczebli w korporacji czy w jakichś innych organizacjach i mają to doświadczenie biznesowe. Powiedz, co lepiej przygotowuje do takiej roli lidera startupu, który ma odnosić sukcesy, który ma większe prawdopodobieństwo sukcesu niż porażki. No, wracamy ponownie do tego, co mówiłem wcześniej. Myślę, że odporność, zdolność do adaptacji to są naprawdę absolutnie kluczowe cechy. Wiele osób, które zakłada biznesy, startupy, to są osoby, które mają jakąś ideę, do której chcą dążyć. Ja zawsze powtarzam, że founderzy, przedsiębiorcy mierzą świat swoją miarą. Co jest często błędem, bo ktoś, kto poświęca tak dużą część swojego życia, godzin, i to jest zwykle o wiele więcej godzin niż 8 godzin w tygodniu, jest to pewnie 14, 16 czasami, i to nie przez miesiąc, tylko przez lata, przez zupełnie inny pryzmat patrzy niż osoba, która pracuje, załóżmy, w korporacji albo w jakiejś firmie. I te osoby muszą mieć w sobie tą rezyliencję, tą odporność, no, być nakierowane na cel, i czy te osoby mają 40, 30 czy 20 lat, to niewiele zmienia, ale same kompetencje, to co się zmienia w kwestii kompetencji, to jest to, że jednak osoby młode mają więcej zwinności, są w stanie robić same, a osoby starsze coraz bardziej chcą funkcjonować w jakiejś organizacji i w zespole, który jest po prostu lepiej zorganizowany. Dobrym bardzo przykładem jest to, co się dzieje teraz. Ja obserwuję tego bardzo dużo w moim środowisku w CIC.
Coraz więcej osób, founderów skupia się na vibe codingu i tworzeniu Mhm. aplikacji samemu poprzez używanie LLM-ów i różnego rodzaju rozwiązań od OpenAI, czy Anthropica, czy Mistrala, gdzie po prostu founder jest w stanie kodować za kogoś innego poprzez promptowanie i realnie tworzyć aplikacje, które uwalniają go od wielu zobowiązań, których kiedyś były wymagane. Czyli na przykład już teraz nie trzeba aż tak bardzo software house'u mieć często, żeby zbudować prostą jakąś aplikację. A znam osoby, które trochę mnie to czasami przeraża, które naprawdę nurkują głęboko jako founderzy w tą metodologię vibe codingu i tworzą naprawdę zaawansowane produkty. To nie są małe aplikacje, gdzie tam żółwik sobie chodzi że tak powiem, po mapie i zjada poziomki. Nie wiem, dużo dzisiaj mam porównać do owoców, ale naprawdę aplikacje, które jak mi pokazują, bo mam znowu dostęp do nich, to jest wręcz imponujące, jak zaawansowane aplikacje, nie mówię już o stronach internetowych, bo Mhm. naprawdę projektowanie stron internetowych przy rozwiązaniach takich jak Lovable na przykład, no to jest naprawdę next level rozwiązanie, nie? Więc bardzo dużo się też zmienia w tym, jak founderzy funkcjonują. Ostatnie 2 No lata bo bardzo badania studiują. pokazują, że jednak ci starsi, bardziej doświadczeni częściej odnoszą sukces niż Tak. ci młodzi, ale mówisz o tym, że ta elastyczność i zdolność do adaptacji jest bardzo ważna. A powiedz, jak to wygląda, jeśli chodzi o odporność psychiczną, bo to jest też taki wątek, który pewnie rzadziej, szczególnie w polskiej debacie, się porusza, no ale jednak jak się jest tym liderem i jest się często najbardziej samotną osobą w organizacji, która ma te wszystkie zobowiązania na sobie i bierze odpowiedzialność za jakichś ludzi, za jakiś projekt, za jakieś efekty, które ten startup ma przynieść. Jak to wygląda z Twojej perspektywy? Czy widzisz też taki ekosystem wsparcia w Waszym networku, czy widzisz, jak to ewentualnie tą kwestię obciążenia psychicznego i zmagania się z dużą presją rozwiązują founderzy z Waszej społeczności? Z naszej, ale też z innych. Powstało już bardzo dużo organizacji founderskich, na przykład Entrepreneurs Organization, EO, to jest, podaję jeden przykład. To są takie organizacje, gdzie ludzie, którzy już założyli jakieś firmy i one zwykle klasyfikują się na to, ile przychodu ma dana firma, czyli są różne organizacje, im więcej masz przychodu, tym masz kluczyk do tej większej organizacji. To są organizacje, gdzie wiadomo, networking jest bardzo istotnym elementem, ale również jest właśnie to wsparcie, czyli spotykanie się i rozmawianie o problemach, z którymi radzą sobie na co dzień. Jest to takie przysłowie, że no, najbardziej samotną osobą w organizacji zawsze jest lider. Sam tego czasami doświadczam, aczkolwiek ja pracuję w takiej organizacji, gdzie mam moich odpowiedników w innych krajach i na przykład Mhm. my mamy spotkania raz w miesiącu, żeby się sobie wypłakać po prostu i powkurzać się na firmę, i powkurzać się na klientów czasami. I to jest absolutnie normalne, bo jesteśmy tylko ludźmi i mamy nasze emocje, nasze odczucia i obserwacje. Ale to myślę, że to jest ważna też praktyczna Absolutnie, porada, żeby w jakiejś społeczności być i absolutnie. wymieniać się doświadczeniami z podobnymi osobami, bo wiele osób, nawet z tych jednorożców i z tych najbardziej udanych startupów, no jednak zmagają się z podobnymi problemami i często ta presja gdzieś atakuje i jest jakimś wyzwaniem I jest jeszcze dla jedna osoby, która prowadzi startup. bardzo ważna rzecz, że niektóre osoby, którym naprawdę wychodzi, a naprawdę wychodzi, to mówimy w dzisiejszych czasach, w dzisiejszych czasach, że ktoś założył firmę i rok później ma 500 pracowników, takie cuda się zdarzają. W ogóle, żeby zrozumieć, jak prowadzić taką firmę, trzeba mieć wsparcie innych osób, które takie coś przeżyły. Myślę, że tego w ogóle w książkach się nie da przeczytać. Jest u nas w CIC taka organizacja, która się nazywa Endeavor. To Mhm. jest globalna organizacja wspierająca właśnie scale-upy, czyli startupy, które osiągają już jakiś sukces i wyceny tych startupów są na poziomie tam scale-upów, na poziomie ponad $1 miliarda. I to jest grupa wsparcia, między innymi, i tak zwanego giving backu, czyli oddawania innym przedsiębiorcom i founderom wiedzy, ale też wsparcia, tak żeby oni nie popełniali błędów albo mądrzej po prostu postępowali niż ci, którzy już osiągnęli jakieś tam sukcesy. Więc absolutnie są takie organizacje. Ważne jest, żeby one były, bo po prostu pomagają one w tym, co mówisz, co jest rzeczywiście czasami pomijane, aczkolwiek coraz częściej już się też o tym mówi, no o tym jednak wypaleniu związanym z pracą. I chcę też powiedzieć, że to nie jest tylko wypalenie menadżerskie. To, jak my pracujemy w ogóle jako ludzie w 2026 roku,
no, dynamika pracy, którą mamy, wymogi, które mamy, efektywność pracy, bo to jest bardzo Mhm. ważne, że mamy bardzo, bardzo wysoką efektywność pracy w porównaniu do osób na przykład 20-30 lat temu. Mhm. Technologia otworzyła nam drzwi do niesamowitych możliwości. Ale te możliwości też są wypalające. Więc to ogólnie myślę, że wszyscy, nie tylko przedsiębiorcy, ale każdy już pracując na każdym szczeblu potrzebuje jakiegoś wsparcia w dzisiejszych czasach, żeby funkcjonować zdrowo. No dobrze, to wiemy już, jakie wsparcie możemy otrzymać, jak jesteśmy, chcemy dołączyć do tej społeczności startupowej. Pewnie tych płaszczyzn jest więcej niż te, które wymieniłem, ale te mi się wydały takie najbardziej adekwatne do mojego doświadczenia i do tego, co widziałem u znajomych. To może przejdźmy do części trzeciej z praktycznymi poradami dla startupowców. No bo ty widziałeś setki sukcesów i porażek firm, które się przewinęły przez CIC Warsaw. Wiesz, jakie czynniki decydowały często o tych sytuacjach. No i chciałbym może zacząć od tego, jak ktoś jest na początku drogi i myśli o tym, żeby właśnie wejść na tą drogę startupową, to jakie najbardziej szkodliwe mity czy prawdy może usłyszeć od swojego otoczenia, które później nie mają dużo wspólnego z rzeczywistością? Co moglibyśmy tutaj dzisiaj odkłamać? To pierwsza rzecz, może ta negatywna, nie przepalaj pieniędzy. Mam przykład, nie będę używał nazwy, ale mam przykład naprawdę startupu, który miał fenomenalny pomysł. Naprawdę. Dostali szybko pieniądze, zaskakująco szybko. I naprawdę w ciągu roku przepalili te pieniądze, dostał popiół. Smutny temat, bo ja nawet im bardzo Mhm. kibicowałem, uważałem, że to był świetny pomysł. Wynikało to prawdopodobnie z braku zdolności do zarządzania pieniędzmi, ale też zarządzania w ogóle firmą, bo to jest szerzej. Finanse to jest jedna rzecz, ale firma druga. Więc nie przepalajcie pieniędzy, jakie już dostaniecie skądkolwiek, to po prostu bardzo ostrożnie tą monetą obracajcie 5 razy i zastanawiajcie się, czy ta inwestycja rzeczywiście przyniesie dalszy zwrot. A teraz z drugiej strony, czyli ich sukcesy, które osiągnięte, znaczy od tych, którzy osiągnęli jakieś sukcesy, znajdźcie jak najszybciej te pieniądze i niekoniecznie niech to będzie inwestycja. Jest o wiele mądrzejsza rzecz, znajdźcie klientów, którzy Wam zapłacą za Wasze usługi i jak znajdziecie klientów, którzy zapłacą Wam za Wasze usługi, to wtedy będziecie mieli płynność, a jak będziecie mieli płynność, to wtedy będzie Wam się o wiele lepiej żyło. To są bardzo proste wskazówki, ale to są wskazówki, które tak często są zapominane w środowisku, powiedzmy, w ekosystemie startupowym, aczkolwiek, żeby nie było, ja się też aż tak często nie spotykam z ludźmi, którzy by, kolokwialnie mówiąc, uwalali startupy. My Mhm. jako naród jesteśmy dość ostrożni. To nie te historie z Ameryki, bo to z Ameryki te historie zwykle są, że ktoś dostał tam 20 milionów dolarów i wydał na imprezy, bo tam naprawdę takie rzeczy się dzieją. Naprawdę w Stanach Zjednoczonych się takie rzeczy dzieją. Znam historię ludzi, którzy robili inwestycje na inwestorów, którzy 5 milionów dolarów inwestowali w coś i naprawdę, jak to upadało, to oni na to machali ręką. Dobra, okej, mamy 30 takich innych. To jest po prostu wynika z tego, jaka tam jest skala inwestycyjna, jak dużo jest prywatnych pieniędzy w Stanach Zjednoczonych i no bo im więcej tych pieniędzy masz, tym łatwiej ci je się trochę wydaje. Mhm. Prawda? 100 zł dla osoby, która zarabia 5000 zł, a 100 zł dla osoby, która zarabia 5 milionów złotych, to jest zupełnie inna kwota pieniędzy. Po prostu nie przepalać pieniędzy, ale znowu podkreślę, tu w Polsce my naprawdę jesteśmy całkiem nieźli w tym, ponieważ ciągle mamy z tyłu głowy ten strach wychodzący z okresu komuny, biedoty. No jakby na to nie patrzeć, jesteśmy dziećmi naszych rodziców i naszych dziadków, którzy no, zaznali dość dużej biedy i braku zasobów, więc większość Polaków naprawdę i przedsiębiorców jest dość taka ostrożna przy wydawaniu pieniędzy. No, ale też mam przykład, tak jak powiedziałem, jednego, który przeimprezował troszkę swoje fundusze. No dobrze, czyli ten stosunek do pieniędzy na pewno ma duże znaczenie na początku. A powiedz, jeśli ktoś ma pomysł, zakładamy, że to jest obiektywnie dobry pomysł, to jakie pierwsze 2, 3 kroki powinien zrobić, żeby przejść tą drogę od pomysłu do działającego startupu?
No pierwsza rzecz to dobry pomysł wart $1 miliard jest absolutnie nic nie wart, jeżeli nie będzie wdrożony, a 98% pomysłów nie jest wdrożonych, więc jest warte nic. Druga rzecz, bardzo szybko trzeba sprawdzić, czy nie ma takiego czegoś na rynku, bo często mamy momenty eureki w wannie, a okazuje się, że już ktoś tą eurekę miał na przykład pół roku albo rok temu. Oczywiście jest kwestia tego, czy rynek jest nasycony, czy nie, bo oczywiście można stworzyć produkt w odpowiednim momencie. Ja zawsze podaję przykład Instagrama albo WhatsAppa. Ani WhatsApp albo Instagram nie były pierwszymi programami, które robiły to, co robią. Były Mhm. po prostu w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie i szybko się rozrosły. No i akurat w obu przypadkach tutaj Meta, czy wcześniej Facebook zdecydowały się zainwestować w rozwój. Em, ale no, zweryfikować swój pomysł, zobaczyć, czy nie ma już konkurencji albo czegoś, co po prostu już jest bardzo rozwinięte. Kolejna rzecz, no znowu, innowacja w izolacji nie działa. E, Mało jest osób, które realnie są w stanie rozwinąć swój biznes samemu. Naprawdę warto znaleźć ludzi, z którymi się dobrze czujesz, którzy uzupełniają Twoje wady albo braki, bardzo ważne. Mhm. Często się mówi tak, że no, ja chciałbym założyć biznes z taką osobą, z którą się dogaduję. Absolutnie chcesz się z nią dogadywać, ale chcesz osobę, która ma skille, których Ty nie masz. To jest naprawdę potrzebne, nie? Dobry, e, bardzo ciężko jest znaleźć kogoś, kto dobrze koduje, zarządza zespołem i jest dobrym marketingowcem. Jak znajdziesz takiego, to mi powiedz, bo myślę, że to będzie pewnie taki 1 na 1 000 000. Ale warto znaleźć osoby, które się fajnie uzupełniają. No i co? No i tak naprawdę wierzyć w siebie i znaleźć, i myślę, że warto znaleźć taką społeczność właśnie jak CIC, albo przynajmniej inkubator, albo akcelerator, bo te znajomości i te wskazówki, które dostajesz po drodze, są niezmiernie ważne i często zauważam to, że już widziałem kilka dróg przedsiębiorców od naprawdę zalążku. Takiego przyszedłem, nie miałem żadnego pomysłu, mam jakiś tam pomysł i rozwoju i naprawdę zbudowania jakiejś sensownej firmy z kilkudziesięcioma osobami, że ci ludzie często nie zauważają drogi, którą tak naprawdę przeszli, że jak byli te 2-3 lata temu versus dzisiaj, ile osób im po drodze pomogło i jak bardzo zmieniło w ogóle to, jak oni myślą. Więc bycie otwartym przy tym całym procesie jest diabelnie istotne. I tu znowu wracam do tej polskiej kultury i mentalności. Ciągle czasami mamy problem z tym, żeby marketingowo trochę bardziej podchodzić do tego, Mhm. co robimy. Młode pokolenie już nie ma. Zetki już są bardzo takie outgoing i lubią promować siebie. To już jest ta globalna wioska, która już jest naprawdę w każdym domu polskim przez telefon komórkowy. Ale starsze pokolenie jeszcze mają momenty takie właśnie, że ten marketing tutaj za bardzo... Przecież ja mam taki super produkt, nikt tego produktu nie rozumie, ale on jest taki super, a właśnie trzeba wyjść poza tą swoją strefę komfortu i nauczyć się opowiadać o swoim produkcie. I to też w ogóle jest istotne jak diabli. Dobry pomysł, dobra egzekucja i dobra historia. Bo to będzie to trzecie. Mhm. Zbudować tą narrację dookoła tego. Mhm. Ja nawet powiem, że to pewnie jest często usługi i produkty, które są gorsze od innych, wygrywają lepszą narracją po prostu. Mhm. A widziałeś też podczas swojej współpracy z licznymi startupami przykłady porażek. O tym się rzadziej mówi, no bo tych porażek nie widać tak na co dzień. Jakie są Twoim zdaniem najczęstsze przyczyny porażek startupowców? Z czym, co przeszacowali albo jakich kompetencji im zabrakło, żeby się udało? No wrócę tu do tego, co mówiłem poprzednio, tak naprawdę skondensuję to trochę. No, pierwsza rzecz, no rezyliencja, czyli zdolność do wytrzymania tych szczególnie, całego okresu, ale szczególnie początku, kiedy trzeba bardzo dużo pracować i nie ma wyników. Dwa, zarządzanie pieniędzmi. No nie, no Mhm. to jest absolutnie kluczowe. Trzeba umieć zarządzać pieniędzmi, trzeba kontrolować to, na co się wydaje pieniądze, gdzie one idą. Trzeba mieć tą wytrwałość w dążeniu do tego, co chcesz zrobić. Weryfikować swój pomysł, no ale znowu ten przykład, który podawałem już wcześniej, on był zweryfikowany, to był dobry Mhm. pomysł, nie? Dlatego to jest dobry przykład. Nie mogę Mhm. mówić to do końca kto, ale to był dobry przykład. Em, Trzeba po prostu być otwartym, i być otwartym na krytykę i współpracę i opinie innych też. Polacy też mają taką tendencję, na szczęście coraz mniej, że jak coś wymyślę, to ja to tak schowam. Mhm. Będę sobie tutaj trzymał i to będę tak rozwijał po cichutku, żeby nikt nie zauważył. Naturalnie zdarzają się w biznesie, znam też takie przykłady, kradzieży IP, na przykład jeszcze nie opatentowanego. To jest smutne.
ale to też się bardzo niesie w ekosystemie, żeby nie było. Jak tylko ktoś takie coś zrobi, to dość szybko wszyscy wiedzą, że taka osoba to zrobiła, szczególnie warszawski czy tam polski ekosystem jest dość mały. Jeżeli ktoś wykonuje złą pracę w firmie, to zwykle zostanie zwolniony. Jeżeli ktoś wykonuje złą pracę w startupie, to ten startup upadnie. Do the good work, po prostu. No dobrze, a jak ten sukces startupu w zasadzie definiować? Bo mamy kiedyś, jak była ta społeczność startupowa w Polsce mniej rozwinięta, no to przede wszystkim patrzyliśmy na te jednorożce, na te firmy, które się wybiły gdzieś tam za granicą i też marzyliśmy o tym, żeby polskie firmy się tam znalazły. Wiemy, że ta ścieżka jest bardzo trudna do tego typu globalnej firmy i czasem szczęście też, czy odpowiedni timing, tak jak wspomniałeś w przypadku tych znanych aplikacji decydował, tak? No to też jest jeden z elementów pewnie sukcesu takiego unicorna, ale z drugiej strony jest taki trend bardzo mocny. Ostatnio Daniel Priestley napisał książkę o tym, o lifestyle business, czyli o takiej firmie, która nie ma ambicji, żeby zostać globalnym graczem w swojej branży, ale jest stabilną, sensowną firmą przynoszącą zysk, która z czasem działa sobie coraz bardziej niezależnie od właściciela, ale przynosi mu sensowny dochód, który może przeznaczać na realizację swoich pasji czy jakichś innych aktywności, które poza pracą widzi. To jak ty widzisz, jak teraz founderzy, z którymi ty się spotykasz i networkujesz, definiują ten sukces? Znaczy myślę, że zależy od ambicji foundera. Są ludzie, którzy chcą budować globalne biznesy, no i to w ogóle predestynuje tak naprawdę, jakie masz cele, gdzie chcesz ten biznes rozwijać. Często w Unii Europejskiej, czy w ogóle w Polsce rozmawia się o tym, że Polska to jest kraj dość duży, 36,5 miliona mieszkańców, Unia Europejska prawie 500 milionów mieszkańców, tylko że rynek skomplikowany, bo te 28, powiedzmy, krajów niby połączonych, no ale przy budowie startupu to jest trochę skomplikowane. Często founderzy myślą sobie, dobra, jak chcę globalny biznes, to ja zaczynam od Ameryki, zakładam spółkę w Delaware, bo to jest najłatwiejszy stan do założenia spółki, no i tam mam 350 milionów odbiorców, tak naprawdę pod jednym parasolem. Nie? Myślę, że Booksy jest dobrym przykładem, na przykład oni dlatego szybko ekspansję zrobili do Stanów, bo wymyślili sobie, że tam będzie najłatwiej im rozwinąć ten biznes i to rzeczywiście zadziałało. Ale to, co mówisz, lifestyle business, tak? Tak. Tak. Ja myślę, że w ogóle niedocenianym w Polsce elementem naszej gospodarki jest to, że nasza gospodarka to głównie stoi na takim trochę lifestyle biznesie, bo większość naszych biznesów jest małych i średnich w Polsce. My jesteśmy krajem, który jest bardzo, że tak powiem, szeroko rozłożony. Mamy dużo bardzo przedsiębiorstw, nasze rolnictwo, usługi. To są w dużej mierze małe i średnie firmy wykonujące usługi dla większych często podmiotów B2B, B2C. I znakomita część startupów, a raczej startupowców, zakłada w Polsce podmiot, jakąś firmę, rozwija to do 15, 20, 30 osób i tak naprawdę ten startup staje się małą firmą, która daje jakieś usługi i no, naprawdę można wyżyć nie najgorzej z takiej firmy, jeżeli masz 20-30 osób i całkiem niezły przychód, nie masz tej takiej korporacyjnej rzeczywistości, na którą dużo osób narzeka pracując w dużych firmach. To oczywiście ma swoje plusy i minusy, jak wszystko, ale to jest absolutnie okej. Myślę, że w Polsce, ja już nie zliczę ile firm, które miały ambicje nawet duże, skończyło po prostu będąc 20, 30, 40 osobową firmą. Ci ludzie są bardzo szczęśliwi, bo mają fajne przychody, czasami sprzedają te firmy na przykład innym podmiotom, popracują jeszcze rok, dwa, trzy na takich lojalkach, żeby utrzymać firmę, dostają dzięki temu pieniądze i mogą na przykład w ogóle zainwestować je w coś innego. Nie ma nic złego w tym, żeby założyć firmę, która nie stanie się unicornem. Fajnie mieć, jest takie ładne przysłowie, aim for the stars, you'll end up on the moon. I to jest też, to jest fajnie, tylko zawsze powtarzam, tylko zabierz trochę tlenu ze sobą. Bo i tam tlenu nie ma. Rozmawiamy już prawie 40 minut, a bardzo mało powiedzieliśmy o sztucznej inteligencji, która napędza te wszystkie zmiany. Ona gdzieś tam pewnie w naszej dyskusji
w tle jest, natomiast stosunkowo mało o tym powiedzieliśmy. To jest pewnie temat rzeka, więc chciałem Cię tylko krótko zapytać z Twojej perspektywy obserwatora wielu case'ów. Czy to jest tak, że w świecie sztucznej inteligencji jest łatwiej, bo mamy właśnie te powszechnie dostępne narzędzia, które są tanie, które pozwalają kodować bez jakichś niesamowitych umiejętności programistycznych i tak dalej? Czy wręcz przeciwnie, jest trudniej startupowcom, którzy teraz zaczynają, bo te reguły gry tak szybko się zmieniają i tak trzeba być elastycznym, że często nawet najambitniejsze jednostki mogą pójść złą ścieżką, mogą zbłądzić, czy polec po prostu w starciu z tym tempem. To jak uważasz, jest łatwiej czy trudniej dzięki sztucznej inteligencji? I łatwiej, i trudniej, jak zwykle w życiu. Na pewno ktoś, kto ma taką inteligencję logiczną i językową, to jest bardzo ważne, bo promptowanie to jest język. Relacja z LLM-em, czyli z tymi wszystkimi czatami, powiedzmy, ludzie, którzy najlepiej kodują i promptują, to są ludzie, którzy najlepiej tłumaczą, bo to jest takie tłumaczenie czegoś człowiekowi. To jest dokładnie to samo. Przepotężne możliwości. W ogóle na skali ludzkości, no, ostatnie 2 lata i narodziny vibe codingu. Znowu sam nie bawię się w to aż tak bardzo, bo mam trochę inną rolę, aczkolwiek mam taki cel trochę w te wakacje, właśnie sobie trochę usiąść i popróbować tego, ale jak oglądam rzeczy, które pokazują mi niektórzy przedsiębiorcy i founderzy, to jest niewiarygodne, jak dużo można zakodować. Żeby nie było, też to nie jest aż tak tanie, bo jak chcesz robić naprawdę mocny kod, głęboki, zaawansowany, no to musisz płacić za te tokeny. I ja znam Tak, ludzi, no my którzy... też się z tym zmagamy od innej trochę strony, bo my nie robimy w agencji kodów akurat, tak, ale jak generujesz jakościowe wideo, tak, jak Tak widzimy jest. takie też często się w polityce teraz pojawiają, ale też klienci chcą takie czasem w stylu bajkowym, czasem coś zasymulować, no to też te tokeny sporo kosztują. I mało tego, nawet już są dyskusje, i to jest bardzo ciekawe, już od kilku osób słyszałem, że w niektórych firmach, startupach czy software house'ach w ogóle koszt tokenu, ilości tokenu zużytego na wyprodukowanie czegoś może być już wyższy niż zatrudnienie osoby. To jest w ogóle paradoksalne, bo zakręciliśmy tak jakby pełną pętlę, pełne koło miało miejsce. No Dlaczego? ale pytanie też o tempo czasem, tak? Tak, tak, absolutnie. Więc tak, łatwiej, bo możliwości tworzenia aplikacji są niesamowite. Ciężej, o czym wspomniałeś. Dynamika tych zmian, dynamika tego, jak w ogóle walczą ze sobą ci główni prowajderzy rozwiązań LLM-owych, permanentne zmiany. Tu Gemini, tu Claude, tutaj ChatGPT, tutaj jeszcze DeepSeek chiński. No, ja myślę, że w ogóle, ja się śmieję, ja mam 42 lata, ja czasami jak patrzę, jakim to tempie leci, to rozumiem moich rodziców, którzy mówili mi 20 lat temu, że oni nic nie rozumieją. Może nie to, że nic nie rozumiem, ale trzeba być bardzo głęboko zanurzonym w to środowisko, żeby wyłapać wszystkie niuanse, bo to jest po prostu taki trochę cywilizacja budująca się w cywilizacji, którą my już żeśmy zbudowali tu jako ludzie. A z Naprawdę. drugiej strony ogromna przestrzeń możliwości właśnie Przepotężna. innowacji, no Tak. bo też te na przykład wdrożenia AI w firmach to jest jeden z bardziej rosnących teraz rynków, dlatego że trzeba to wszystko wymyślić, tak jak to AI Tak. przyłożyć do praktyki Tylko biznesowej. chciałbym powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, bo to też jest fajna obserwacja. Małe firmy ekstremalnie dynamicznie wdrażają AI. Naprawdę, małe, kilkudziesięcioosobowe firmy, tam można naprawdę szybko zmienić. Średnie firmy już jest trochę większy opór, bo jest więcej procesów. Korporacje najciężej, ponieważ tam są już takie deploye, czyli platformy, rozwiązania, które jeżeli coś się stanie nie tak w AI-u, no to poważne problemy się zaczynają, bo to są potężni klienci, więc oni bardzo powolutku wdrażają zmiany AI-owe. Ale chcę też podkreślić, że AI to nie tylko LLM-y, to są przepotężne procesy w nauce, w biologii, w chemii, w medycynie, w ogóle w fizyce. O tym się aż tak bardzo nie mówi, bo tych informacji jest za dużo, ale my naprawdę odkrywamy takie rzeczy teraz, dzięki sztucznej inteligencji, to jak analiza protein na przykład. No w ogóle coś, co człowiek by robił przez 40 lat, jesteśmy w stanie zrobić w jakieś kilka dni na przykład.
Więc mówiąc o przedsiębiorczości, mówimy tutaj o budowaniu biznesów, ale nie zapomnijmy, że AI i ten taki deep learning ma też zupełnie inną stronę, która mam nadzieję nie zostanie przyćmiona, że tak powiem, wszystkimi negatywnymi elementami społecznymi sztucznej inteligencji, bo wspomniałeś te filmy, one też mają swoją czarną stronę, że sztuczna inteligencja naprawdę ma też przepotężne zastosowanie do dużych danych i wyciągania informacji z dużych danych, które myślę, że niedługo będą naprawdę przekładały się na duże odkrycia. Nie innowacje, ale nawet odkrycia w środowisku, w życiu człowieka, w życiu ludzi. To duży temat i pewnie będziemy wracać też tutaj na Wiejskiej 17 do dyskusji na ten temat. Zresztą jeden z pierwszych odcinków naszego podcastu był w całości poświęcony sztucznej inteligencji i szansom i zagrożeniom, które z niej wynikają. Bardzo Ci dziękuję za tą część. Zmierzamy do podsumowania, bo mamy jeszcze krótki format, krótka piłka. Za chwilę do niego przejdziemy. Jerzy, na koniec krótka piłka, czyli nasz format 5 szybkich pytań, które zadajemy każdemu gościowi, który pojawia się tutaj na Wiejskiej 17. Proszę Cię o krótkie, celne odpowiedzi, maksymalnie 2-3 zdania. Gotowy? Tak, zastanawiam się, czy to będzie krótka piłka do bramki, do kosza, czy przez siatkę. Jakiej jednej umiejętności powinni się dziś uczyć 20-30-latkowie, żeby za 10 lat wygrywać w biznesowym świecie? Zdolność do zmiany, czyli po prostu zdolność do adaptacji, do zmieniania podejścia, nauki do życia w niepewności. Czasy, w których żyjemy, są niepewne i nauczenie się bycia pewnym w niepewności, to z angielskiego łatwiej troszkę powiedzieć. Learn how to be comfortable with being uncomfortable. O tak. Gdybyś miał dzisiaj zainwestować swój czas i pieniądze w jedną branżę przyszłości, to jaka by to była branża? Jak duże byłyby to pieniądze? No, to już do Twojej decyzji zostawiam. Na pewno bardzo popularne jest AI, ponieważ przepotężne pieniądze są wrzucane w AI, ale gdybym miał na przykład większe pieniądze, to myślę, że biotechnologia jest sektorem. Zresztą fajnie, że w Warszawie się bardzo rozwija też ten sektor. W ogóle w Polsce się rozwija biotechnologia, mamy kilka centrów fajnych. Biotechnologia jest bardzo fajna. A jaka jest najgorsza porada, z jaką do tej pory spotykają się młodzi ludzie, którzy chcą budować swoją karierę, czy to w firmach, czy rozwijając swoje firmy? Najgorsza porada. Najgorsza. Będzie tak, jak kiedyś było, czyli wracam do tej zdolności do zmiany. Nie, no najgorsza, myślę, porada, jaką można dostać, to jest to, że będzie łatwo. No trzeba po prostu ludziom mówić, że życie jest takie, jakie jest, młodym ludziom, bo czasami mówi się o tym, że życie jest ciężkie i że biznes jest ciężki, trzeba być twardym. To ja trochę zadam tutaj cios w drugą stronę. Należy być dobrym dla innych ludzi, bo to dobro naprawdę wraca, w biznesie szczególnie. Nie chcesz palić mostów, chcesz je budować, nie chcesz budować murów, chcesz je burzyć, bo współpraca zawsze wygra z niezdrowym współzawodnictwem i oszustwem. To jest pewne. A jaki konkretny nawyk wyniesiony z pracy na stanowiskach zarządczych miał największy wpływ na to, gdzie dzisiaj jesteś? Cierpliwość. Cierpliwość. Cierpliwość do procesów, cierpliwość do ludzi. E, Czas spędzony z ludźmi i z procesami pokazuje, że można zmienić rzeczy na lepsze. Czasami niestety nie zauważamy tego, jak żeśmy coś zmienili, bo pędzimy dalej. Warto się czasami zatrzymać i zobaczyć, co już żeśmy zrobili. Ja czasami też tak sobie cofam się do tego, jak wyglądało centrum, jak CAC wyglądało w 2020 roku, a jak wygląda dzisiaj, i mam naprawdę takie głębokie poczucie wtedy, no dobra, trochę się pomartwiłem, trochę się podenerwowałem, ale wygląda to o wiele lepiej niż na początku. No dobrze, a jaka książka, podcast albo usłyszana myśl najmocniej wpłynęły na Twoje podejście do przywództwa w ostatnich miesiącach? Mam bardzo dużo myśli na temat tego, i czy z książek, czy z podcastów, co jest tak naprawdę najważniejsze, bo staram się wyciągać esencję z wszystkiego, co słyszę, a naprawdę informacji jest tak dużo, że to się po prostu miesza, ale ja bardzo lubię Scotta Gallowaya. On był gościem
na Impakcie w tym roku i dużo ludzi w Polsce się, na szczęście, fajnie, że się dowiedziało o Gallowayu. To jest bardzo inteligentny, fajny amerykański akademik, ale też przedsiębiorca. I on ma takie podejście no bullshit. I to takie zdrowe. Nie opowiadanie bajek, tylko zderzanie się z rzeczywistością trochę taranem, ale też z taką pewnością, że to, co mówię, jest dla dobra ogółu i dla dobra organizacji. Że naprawdę warto czasami mówić o tym słoniu, mówi się the elephant in the room. Ja tak często robię i zastanawiam się zawsze, kiedy zostałem zwolniony, jeszcze nie zostałem, to znaczy, że może coś robię ok, ale warto mówić o tym słoniu w spokoju, bo pozwala to na rozwiązywanie po prostu problemów. Ludzie mają tendencję do tego, żeby się trochę wycofywać a może niech ten słoń tutaj stoi obok nas. A pokazanie tego słonia, wskazanie na niego i rozwiązanie tego problemu paradoksalnie długoterminowo zwykle powoduje, że budujesz nawet sobie markę w firmie czy tam w organizacji jako tego, który się nie boi i który realnie jest w stanie rozwiązać problem, bo jest w stanie ten problem zdefiniować i o nim rozmawiać. Jerzy, bardzo dziękuję Ci za naszą dzisiejszą rozmowę. Zachęcam wszystkich do wejścia na stronę CIC Warsaw i Fundacji Venture Cafe Warsaw, gdzie pewnie jest więcej informacji o tych możliwościach wsparcia ekosystemu startupowego. Tradycyjnie też zachęcam do subskrybowania naszego kanału i odwiedzenia strony Big Dreams for Leaders. Tam też są ciekawe rozwiązania, jeśli chodzi o komunikację różnych marek, jak ktoś buduje startup i chce swoją komunikację wznieść na wyższy poziom, to też jest dobry adres. Bardzo Ci dziękuję, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ja również bardzo dziękuję.